Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Między światami życie na Filipinach. Kolejny dzień. Dzisiaj jedziemy do weterynarza i to jest jakby punkt główny naszego dnia, mojego i Ernestiny. Na samym początku dziękuję za komentarze, lajki i subskrypcje. Chociaż zapraszam tych, co nie subskrybują, oglądają, do kliknięcia subskrybuj i włączenia powiadomień. Chłopaki w międzyczasie będą skim coat, szpachlowali filar, tą ścianę na drugi raz. Tę część miałem do wyrobienia, na drugi raz już poleciałem. Słupek, który jest wyprowadzony, wyrównany i tą ścianę na drugi raz. Na zewnątrz też teraz gruntują ścianę na zewnątrz od łazienki. Też nałożymy warstwę skim coatu przed pomalowaniem. Zeszlifuje się ją, pomaluje, będzie ona bardziej spójnie wyglądała po prostu. Rozmawiałem z małżonką i będziemy szli w jasne kolory. Jasne kolory odbijają światło, nie nagrzewają się, także murowana struktura z zewnątrz będzie pomalowana na jasno, biały, jakiś odcień bieli, coś w ten deseń, nie wiem. Tutaj też będziemy szli w biel, bo ci, co oglądają, no to już widzicie, jaka tu jest różnica względem tego, co było. Wcześniej to wyglądała jakaś pieczara trolla, jak jaskinia, surowe, jak bunkier. A teraz, przez to, że się tu zabieliły ściany gładzią szpachlową, to już jest całkowicie inny odbiór tego pomieszczenia. Chciałbym mieć to praktycznie na gotowo zrobione jutro, jeżeli chodzi o gładź szpachlową. Tutaj jeszcze trzeba dorobić ten słupek z Hardiflexa, tutaj kawałek i też to zaszpachlować, bo to będzie taki narożnik. No żeby jeszcze w tym tygodniu, jak się uda, jak nic innego mi nie wypadnie, to żebym mógł to zacząć szlifować i ewentualnie dorabiać niedoróbki, jakieś poprawki gdzieś. Nie będę tego robił idealnie igła, ale żeby było ładnie. Tutaj są listwy, które będą trzymały plecionkę, które były wczoraj przygotowane. Teraz tata je impregnuje. W trakcie dnia, dzisiaj myślę, że w trakcie dnia też, albo jutro, zobaczymy, jak chłopaki będą stali z pracą, jak po prostu wrócimy od weterynarza. Trzeba cały ten bambus, nie wiem, rozwieść jakieś sznurki między drzewami i poustawiać go w choinkę, w trójkąty takie, z jednej i z drugiej strony, bo on jest dość świeżo ścięty, żeby on miał możliwość przeschnąć. On nie powinien tak zalegać, jak zalega teraz, bo po prostu będzie dłużej schnął, a im lepiej bambus jest wyschnięty, tym mniej problemów z różnymi owadami, które chciałyby się tym bambusem pożywić. To generalnie będą słupy. Te grubsze bambusy to będą słupy wkopane w ziemię. Na jakieś wykop będzie na jakieś 70 cm, ale to nie będzie docelowa głębokość, gdzie słup będzie osadzony, bo w wykop będzie najpierw trzeba wrzucić drobne kamienie, zbudować system drenażowy. Bambusa się nie betonuje w gruncie, bo jeżeli coś się zacznie psuć od dołu. Bambusowi trzeba zrobić drenaż. Także od dołu drobne kamienie, na których bambus będzie stał, żeby woda tam nie stała. I potem też, jak się bambus już osadzi w miejsce w wykop, tam gdzie ma docelowo stać pionowo, to też kamieniami dookoła na górze warstwą ziemi, żeby był jak najmniejszy kontakt po prostu z wilgocią. Jeżeli byśmy go zabetonowali, albo wsadzili nawet w plastikowy worek i zabetonowali, to będzie problem. Poprawna technika jest właśnie taka, jak mówię, że musi być zrobiony drenaż pod słupek bambusowy. Trzeba opalić dół bambusa, żeby zamknąć jego pory. No i podejdziemy jeszcze do mechanika, który robił mi multikawał w zeszłym roku, spytać się, czy nie mają przypadkiem dla mnie zużytego oleju silnikowego, bo tym też się wtedy taki opalony bambus, ten, który będzie w ziemi, potraktuje przeciwko różnym owadom, insektom, które chciałyby się tym bambusem pożywić, bo bambus jest generalnie bardzo smaczny dla owadów. Jest co robić. Co nam przystojnie? Jak to jest, Kenji, że ty mi zawsze w kadr wejdziesz? Inne psiaki spochowane, a ty zawsze tutaj widzę, że masz parcie na szkło. Ono. Kenji. Czemu nie chcesz do mnie przyjść? O, jak ładnie wygląda. Jeszcze ma miejsca, gdzie ta skóra jest sucha. Tu jest bezpańskim psem ulicznym, który tutaj u nas był na ulicy. No i jak on naprawdę wygląda zdrowo w porównaniu do tego, jak wyglądał Kenji. Dzisiaj jedziemy do weterynarza. Jeżeli się uda, pojadą z nami wszystkie psiaki.
Kenji musi dostać drugą dawkę szczepionki 5 w jednym, między innymi na nosówkę, która w zeszłym roku takie żniwo tutaj miała na Sikihorze. Była epidemia nosówki, psy zdychały na ulicy. Tutu dostanie pierwszą dawkę, Rosie dostanie pierwszą dawkę. No i Gretchen chyba z nami też pojedzie. Gretchen, Chun-Li, jak to Ernest nie wiem, nazywa ze Street Fightera. Także dzisiaj w planie wszystkie psiaki jadą do weterynarza z nami. A w międzyczasie pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo ktoś nam coś obiecał dla Was. Zobaczymy, czy dotrzymał słowa. Jak dotrzymał, ale będziecie w raju. No, trochę traumą weterynarza, ale potem będzie, ojej, co tu się potem będzie działo, zobaczycie. Za chwilę, proszę Państwa, będziemy świadkami ogromnego dramatu. Ależ to będzie dramat za chwilę. Ciężko jest go złapać. Ale udało się. Jak już złapiesz tutu, to on zamarza. Da się go umyć, wykąpać i wszystko. On jeszcze nie wie, co się dzieje, ale jedziemy do weterynarza. Pan, proszę pana, jedzie w kontenerze. Kenji jedzie na fotelu siedząc, Rosie. I Chun-Li, czyli Gretchen, też jedzie w kontenerze. Dobra, pora zebrać resztę z grai. O, tutaj mamy następną pacjentkę. Gretchen. Dobra, pora ich umiejscowić w samochodzie. O, jest i pani. Tell them about mango for snack. Oj, tutaj mamy całą wycieczkę. Jest Gretchen, jest Rosie, jest Kenji i jest Tutu. Wsiadamy i jedziemy. Pan obiecał, że będą kości od krówki dla piesków. I dotrzymał słowa cię, a man of honor, a man of word. You give a promise. Thank you so much. You're welcome. I will buy meat only from you. Okay, no problem. Thank you. Cały worek kości. Nie dość, że nasze zwierzaki będą zadowolone, to jeszcze uliczne psy też dostaną. Open the bag, baby. Key. It's locked, key. You could have opened right the key. Sunday, I have to give. Sunday? I give you everything. Anyway, we throw that. We don't need that. So we just give it for you, okay? For free. Okay, thank you. Yeah, we can take also for Annabelle dogs. Yeah, naay mga ibon. Tita also have a lot of dogs, street dogs. Salamat ko. No Saturday ko. Oh, Saturday. Kohon. What's your name, Paul? Christian. Christian. Alexander. Alexander. Very nice to meet you. Thank Thank you you. so much. You're welcome, my friend. A jeszcze będziemy mieli więcej kości dla psów bezpańskich. Super. No i jesteśmy, proszę Państwa, pod Island Post. W środku są ludzie ze zwierzakami. Ernest, proszę zobaczyć, jak bardzo weterynarz jest zajęty w chwili obecnej. Udało się dojechać. Tutus wymiotował w klatce, ale on pierwszy raz jedzie samochodem. Gretchen już jechała samochodem, multicamem, jak wieźliśmy ją razem z robotnikami. Kenji jechał, Rosie jechał, Tutu po prostu stres. What did they say? After them, the chiku. Okay, so we will wait with our pets. Clean tutu. Babe, Clean Tutu, babe. he's here. Oh, you have to take him out from your side and get it with the paper. Dobra, na pierwszy rzut idzie Rosie. Ano ngalan niya, ma'am? Ano ni-record din rin? Wala. Ah, wala gyapon. Puro ni bago.
Bag-uni. 5.10. 5.10. Very nice. Kani si Rosie Bozy. Kare butang mo. Oh, ako. Kani si Gretchen. Okay na? Isa sa. Ay, restart. Okay. 3.35. 3.35. Then, asa mo lang uban, ma'am? Tuwa dito, amo lang gidbuha-duha sa. Ah, sige. Zobaczymy ile Kenji. Kenji 5,4 kg. Teraz tu wchodzi na wagę. Zobaczymy czy zrobi dramat. Tu 5,45. Kenji 5,35. Jadąc do weterynarza mówię żonie, że biała suczka nie może nosić imienia Gretchen. Co to jest za imienie dla suczki? No i na szybko trzeba było wymyślić imię. Od teraz będzie tak nazywana. Są nowe książki w weterynarze. Rosie Bozy ma nową książkę, Luna i Tutu. Kenji miał książeczkę wyrabioną 2 tygodnie temu. Także wszystkie psiaki dostały dzisiaj szczepionkę 5 w 1. Kenji dostał drugą dawkę, ma już to z głowy. Rosie, Tutu i Gretchen za 2 tygodnie znowu musimy tutaj przyjechać na dawkę, po prostu na ten booster. No i wtedy, no i też kociaki. Kociaki wpłyniesz w terminie, po prostu nie było jak tego wszystkiego zabrać całego towarzystwa. No ale Kenji ładnie rośnie. Kenji i Tutu są praktycznie tego samego rozmiaru. Zapłacić tylko jedziemy. Ten blend jest na takiej wysokości, jak Ernesty składała nam, nie wie co składała je tak. Standardowo Black Habit Bubble Tea. Jak już tutaj jesteśmy w cywilizacji u Michała i reszty chłopaków z Polski w San Juan. Za całość wyszło u weterynarza za 4 psiaki 1900 peso. Nie ma tragedii. W Norwegii to ojeja, jakie koszta, ojeja. Why they change? Because it's now more pro. Rosie is 5.1 kilo. 5.1? Yeah. She's lighter than Kenji and Tutu. Yeah. 5.45 Tutu. And Kenji? And 5.3. Nie wiem, czy to nagrałem na kamerę. Wybaczcie mi. Sprawdzę podczas montażu, ale jeżeli nie nagrałem, no to dostaliśmy te kości wołowe od krowy. Generalnie takich kości się nie gotuje przed podaniem psu. Powinny być surowe, ewentualnie tylko wyparzone we wrzącej wodzie, jeżeli masz ochotę, bo jak je wygotujesz, to zmienia się ich struktura, są bardzo kruche i są po prostu złe dla psów, mogą im zaszkodzić. No tu jest jedna, tam jest druga. Było ich więcej, były też takie z krząstkami, ale to psiaki zjadły, cieszyły się bardzo. Mówiłem im od rana, że jak będą grzeczne u weterynarza, to będą miał najszczęśliwszy dzień w życiu. Nigdy tyle kości nie dostały naraz, zawsze coś tam znajdą najwyżej gdzieś w okolicy i przyniosą do jakiś kawałek. A dzisiaj były kości party. Dostaliśmy tak dużo kości od tego pana, że zawiozłem resztę w worku do cioci Anabel. Ona ma bezpańskie psy tak samo, które mają obroże, którymi się opiekuje. Powiedziałem, że jeżeli nie chcę, to będę musiał to gdzieś po prostu wyrzucić, jakieś inne psy bezpańskie sobie to zjedzą. Ale ciocia je wzięła. I pan powiedział, że nie ma dla niego żadnego problemu, że mogę przyjeżdżać. Następny raz w sobotę czy w niedzielę będzie miał więcej kości. Muszę podjechać do tego schroniska, co tutaj jest prowadzone w okolicy, prywatnego przez taką Filipinkę, bo widzę, że na Facebooku się ogłasza. Czy oni nie mają po prostu potrzeby?
bo to jest bezpłatnie, bo pan mówi, sprzedawca, że i tak by to wyrzucił. A tam jest dużo psów, ze 30, ze 40 sztuk, a zawsze to jakaś atrakcja dla psa, po prostu kość. A kości wołowe się po prostu nadają, kości z kurczaka nie bardzo. Co my tam mamy? Ostatnią puszkę do przełącznik do światła w łazience. Właśnie wklejoną. Pięknie pod laser. Ale pięknie. Ja przed chwilą obrobiłem ten super, o którym wam mówiłem. Widzicie, jaka tu jest jeszcze różnica, ale to się zaklajstruje, tak zwane, wiadomo, to się wyrówna za chwilę. Na razie wkręciłem tam płyty Hardiflex, tutaj i tu pasek 3,5 mm. Założyłem siatkę na łączenie betonowego filaru z Hardiflexem, siatkę na narożnik i siatkę na łączenie płyt. Ściana jest poleciana na drugi raz, tam jest ściana poleciana na drugi raz, praktycznie niebawem gotowe do szwowania. Słupek jeszcze widzę, że trzeba podciągnąć, nie było mnie dzisiaj długo, bo jeździliśmy trochę z małżonką załatwiać spraw i chłopaki pracowali sami. Jedna rzecz nam się wykrzaczyła, a mianowicie geowłóknina zamówiona pod mur morski. No nie została wysłana z Lazady, no to już refund i już Ernest ten refund została. Tutaj poprosiłem chłopaków, żeby tą ścianę też już z kim kołtem walnęli gładzią szpachlową. Od razu lepiej ta ściana wygląda. Przeszlifuje się ją, jakieś tam grubsze niedoróbki się po prostu poprawi i będzie wtedy można stawiać tutaj water tank z myślą o hydraulice. Będzie można za chwilę zacząć myśleć o hydraulice, ale też korzystając z uprzejmości, mówiłem o tym w jakimś innym vlogu, korzystając z uprzejmości Mateusza, który tutaj mieszka, który buduje sobie tą farmę. On ma tą zgrzewarkę do rur PPR, tak się one nazywają, nie jestem hydraulikiem, nie chcę was skłamać. I powiedział, że mi pożyczy, bo powiedziałem, że mam z tym duży problem. Jak on to zrobił u siebie, ma tyle pomp na tej farmie, że jak wsadzę jakąś rurę w ścianę i będzie za płytkami, nie chciałbym, żeby ona ciekła. I wtedy Mateusz się odezwał, że on ma tą zgrzewarkę, o której mówił mi jeden z widzów, jeden z patronów tego kanału, który wspiera nas regularnie, Jurand, który jest hydraulikiem, emerytowanym hydraulikiem. Zalecał mi właśnie to rozwiązanie i w Dumagetę można takie rury kupić, zgrzewarkę można pójść do Mateusza i na takich rurach zrobię łazienkę. Na takich rurach na pewno zrobię łazienkę. Na pewno to, co będzie za płytkami, będzie zrobione w tym systemie, bo Mateusz też mówił, korzystając z jego doświadczenia, że on ma pompy, że te zwykłe plastikowe rurki, co tutaj są, co w zeszłym roku robiłem, one gdzieś tam stoją. To jest ten PVC sealant, ten klej taki, co się nakłada na tą rurkę plastikową, on ją topi i w efekcie skleja, jak suniesz je ze sobą dwie razem, złączysz je dwie razem i zostawisz do wychnięcia, tam ma 24 godziny, czy nie pamiętam dokładnie na ile, no to, że to połączenie jest sztywne i Mateusz ma tak zrobione wszystkie rury z wodą na farmie, na szklarni i mówi, że nie ma przecieków, ale mimo wszystko wolę mieć łazienkę zrobioną tak, żebym spał spokojnie, żeby się nie okazało, że za jakiś czas będę musiał skuwać jakieś płytki i szukać, gdzie ta woda po prostu cieknie. Gretchen została przechrzczona, jak wiecie. Luna się teraz nazywasz. Reagujesz na Luna. Kenji jak czołg. Proszę Państwa, dwie sprawy. Pierwsza sprawa. Nie da się ukryć, pani weterynarz ma bardzo dużo pracy tam. Tam przyjeżdża dużo zwierząt. Ale jak zobaczyła Kenjiego na stole do zastrzyku, to mówi: o, a temu pieskowi tam ma problemy skórne na karku. Ernestin mówi do niej: ale pani doktor, przecież to jest ten szczeniak, z którym byliśmy od Julie, co go wzięliśmy z ulicy. Ona mówi: naprawdę? Nie poznałam go, tak pięknie się wygoił, że praktycznie nie widać. On był cały łysy, ogon, wszystko. Z wcześniejszej części tego filmu wiecie, w jakim tempie rośnie Kenji. Jaką ma wagę. Na ten moment jest 100 gram lżejszy od Tutu, gdzie widać, że Tutu jest po prostu starszy, bo jego narządy rozrodcze są bardziej wykształcone w stosunku też do tego, jak całe ciało wygląda. Wedle szacunków pani weterynarz, ale skorzystałem też z pomocy sztucznej inteligencji. Rozpisałem, jaki był przyrost wagi Kenjiego.
Pani doktor widziała go na żywo, sztuczna inteligencja widziała zdjęcia, te, o które mnie po prostu spytała. I na podstawie tego, co wiemy od pani weterynarz i sztucznej inteligencji jeszcze w domu, sztuczna inteligencja podała bardzo dokładnie, że spodziewa się po tym, jak Kenji wygląda, po budowie jego ciała, że Kenji będzie ważył 25-30 kg. Bardzo konkretnie powiedziała, że akurat koło 28. No i że będzie miał w grzbiecie od 50 do 60 cm. Także zanosi się na to, pani weterynarz powiedziała, że to będzie duży pies, że Kenji będzie naprawdę wielkim psem. A generalnie ostatnio uświadomiłem sobie, że jeżeli tak by się stało, że Kenji będzie sporym psem, miałem dużo niewielkich psów. Największym psem w moim życiu był kundelek Champion, którego dostałem od rodziców, jak byłem dzieckiem. Przeżył Champion bodajże 19 lat. No to był mój ukochany pies, pierwszy pies. Przed szkołą podstawową z miski karmiłem go płatkami z mlekiem. Bardzo inteligentny, ale strasznie też rozpieszczony przez wszystkich domowników. Bardzo mądry był Champion. No i zawsze małe psy. A jak byłem dzieckiem właśnie wtedy, wiecie, to była moda taka na Amstaffy, na pitbulle i tak dalej. I się bujali po osiedlu, po Łodzi z niewielkimi psami. I marzył mi się kiedyś bardzo duży pies. Wiecie, to też taki prestiż, takie czasy były, że masz dużego psa, to cię nikt nie zaczepi, te sprawy. Masz plus 10 do respektu na okolicy. I tak sobie właśnie uświadomiłem, że wygląda na to, że takie rządzenie już tyle lat na to czekałem, ale że Kenji będzie właśnie takim moim wymarzonym psem. Że będzie tutaj całkowitym królem okolicy, królem plaży. No ten jego pyszczek, ten jego kark, te jego wielkie łapy, wszystko wskazuje na to, że po prostu będzie wielki, potężny pies. To, co najważniejsze teraz, to żeby go nie przekarmiać, bo jako, że ma te duże łapy, spodziewany jest spory wzrost w górę. Jeżeli będzie za ciężki, to będzie miał problemy stawowe, problemy z kolanami i tak dalej na tym wczesnym etapie. Zakładane jest, że Kenji będzie rósł do 18 miesiąca swojego życia, czyli prawie 2 lata. I żeby go trzymać, po prostu kontrolować jego wagę. Ale sobie miejsce znalazły, rozrabiają. Tutu weterynarz zachował się bardzo grzecznie, ale mówią, że Tutu jest sparaliżowany, zamarza, jak się go złapie. W ogóle on nie pozwala się wziąć na kolana, trzeba go złapać podstępem. Teraz jak ma obroże, to jest trochę łatwiej, wsuwać palce za obroże i się go podniesie. I wtedy Tutu zamarza. Jest totalny freeze, możesz go wykąpać, możesz z nim zrobić cokolwiek. On cię ani nie ugryzie. No jest w takim szoku, że nic nie zrobi. I to samo było u weterynarza. Bardzo grzecznie przyjął zastrzyk. Kenji będzie miał ostatnią dawkę, sprawdziłem to też ze sztuczną inteligencją. 3 dawki, szczepionki 5 w jednym, między innymi właśnie na nosówkę. Kenji będzie miał za tygodnie ostatnią dawkę. Tutu miał dzisiaj pierwszą, Luna dzisiaj miała pierwszą. I Rosie też musi od początku to przejść, bo w zeszłym roku okazało się, że nie było to dokończone. Że teraz nie może dać tylko tej przypominającej jednej dawki, tylko trzeba to zrobić od początku, bo faktycznie w papierach tak jest, że to było zaniedbane już Magetę, zanim ją jeszcze wzięliśmy jako była szczeniakiem. I prawdopodobnie też to była przyczyna, dlaczego to spotkało Tulfiego. Także Rosie, Luna i Tutu jeszcze 2 dawki, a potem już tylko co rok przypomnienie. Za tydzień jeszcze pojedziemy z nimi na szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Luna, ale ty jesteś umorusana. A jesteś po szczepionce, nie możesz się kąpać przez 3 dni. Ajaja. Ale plac zaosy znaliście. Listy są zaimpregnowane podwójnie solignum i część jest polakierowana. Taki będzie docelowy kolor listew trzymających plecionkę. Docelowy. Zobaczymy, czy małżonce się spodoba taki kolor, czy będzie to pasowało z tą plecionką, którą będziemy mieli na ścianie. A jak nie, to się przemaluje. No szaleństwo. Czy coś jeszcze się dzisiaj tutaj wydarzyło na placu budowy? Nie. Dzisiaj już nie. Zapomniałbym o tobie.
A jeszcze sobie wiatraczek na siłowni zamontowałem sufitowy. Co tu się dzieje? To mi tu chodzi po plaży. What's up, Marites? A idzie moja czarownica, moja wiedźma. This is my transportation. Hello, good afternoon. My transport. Na tym Ernestin latała wcześniej, jak nie miałeś samochodu. Before you get Toyota, you were using that. Where is right? When you will turn right? Ah, You want to ride? no. I have my own stick between my legs. Dziewczyny sprzątały plażę, grabiły to, co wyrzuciło morze na kubki i podpaliliśmy to. To, co zostało wyrzucone z rzeki, też to podpaliłem. Niech się chociaż połowa tego wypali, bo jak ja o to nie zadbam, to nikt o to nie zadba. Jak spadnie następny deszcz, to będzie wszystko po prostu zatrzymane przez te gałęzie. Dobra, kończymy na dzisiaj nagrywanie. Where are you going? I will move the car. Okej, move the car. Kończymy na dzisiaj nagrywanie. Ale ja jeszcze pracy nie kończę, jeszcze mam trochę szpachli w wiadrze. Za chwilę to jeszcze maźnę drugą warstwę, taką wyrównującą. Wyrobię tą szpachlę, co mam. Zrobię sobie trening. I pójdę się obmyć. A, właśnie. Nie wiem, czy wam już pokazywałem. Mówiłem, że działa, ale nie wiem, czy pokazywałem. Cyk. Jedno. Cyk. Drugie. Cyk, 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 cyk. No i co? Nie wygląda to dużo lepiej już? Wygląda. A jeszcze chwila i będzie już całkowicie inny odbiór, jak już ściany będą zeszlifowane. Już będzie tutaj trochę czyściej. Bo trzeba zeszlifować ściany, trzeba położyć płytki na podłodze, na blacie, pomalować, można wstać wtedy lodówkę. No i można to powoli wykańczać delikatnie. Delikatnie wykańczać. Łazienkę też będzie można niedługo zacząć delikatnie wykańczać. W łazience jest jeszcze więcej pracy niż w kuchni. Bo trzeba hydraulikę zrobić. No ale powoli zbliża się dzień, w którym po prostu będę musiał ściągnąć jakiś stary film, jak to było na początku, jak tu przyjechaliśmy. Odsyłam do tych pierwszych filmów sprzed roku. To był styczeń. Sprzed 13 miesięcy. Jak zobaczycie wtedy z tej perspektywy, jak to tam wszystko wyglądało. Ile tu zostało zrobione. Bo jak ja tu jestem na miejscu, to na co dzień nie uświadamiasz sobie tego. Ale właśnie jak wrócę do tych starych filmów, to wtedy będzie widać tą różnicę. Dobra, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojciech Między Światami się na Filipinach. Do zobaczenia za 2 dni, jak zwykle co 2 dni vlog. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia.